Jest jazz. Na program zaprasza Śląski Jazz Club. Moi drodzy, właśnie rozmawialiśmy z Przemkiem. Ja właśnie lecę się przebrać. Lecimy na kolejne spotkanie, na rozmowę z kolejnym gościem. Tym razem z niezwykłą dziewczyną. Pamiętam ją jeszcze, kiedy miała lat 13 i występowała na festiwalu Jazz w Ruinach. Nie, to nie jest pomyłka. To była, do dzisiaj jest niepobity rekord, najmłodsza wykonawczyni tegoż festiwalu. Grywa w tej chwili, grywała przed pandemią w koncerty na salach na czasami kilka tysięcy osób. Jest doskonale rozpoznawalna w Europie, jakby trochę mniej w Polsce. O tym też porozmawiamy. Któż to taki? Kinga Głyk. Zapraszam na rozmowę z tą wspaniałą wykonawczynią i zachęcam tych wszystkich, którym się podobają nasze rozmowy i nasz cykl, do wsparcia ich realizacji. Można to zrobić na kanale Patronite. patronite.pl/SJC. Zapraszam tam po więcej szczegółów. Zapraszam na rozmowę z Kingą. Ja lecę się przebrać. Kinga Głyk, witam cię serdecznie. Żeby powiedzieć prawdę, a nie ośmielać, jesteś jedną z najzdolniejszych basistek młodego pokolenia, najbardziej rozpoznawalną. Ja jeszcze pamiętam cię z tego projektu rodzinnego Głyk Peak Trio z festiwalu Jazz w Ruinach. Mówię o tym dlatego, że byłaś do dzisiaj, to jest niepobity rekord, najmłodszą wykonawczynią, jaka kiedykolwiek się na tym festiwalu pojawiła. Miałeś wtedy chyba 12 lat, coś koło tego. 12-11, no. Coś takiego. To kawałek czasu minęło. Słuchaj, też twoja droga bardzo mocno się rozwinęła, ale tak, żyjemy w czasach teraz pandemii, lekkiego zwolnienia. Też gdzieś słyszałem twoją wypowiedź, że schodząc w domu po schodach stwierdziłaś, że jeszcze nigdy tak długo nie byłaś w domu, cały czas byłaś w trasie. Powiedz mi, miałaś okazję, żeby uzyskać taką perspektywę, żeby spojrzeć wstecz, co się wydarzyło od tego projektu, od Głyk Peak Trio, jak to się rozwinęło? Co się zmieniło? Tak, co się zmieniło? Jakoś to podsumować? Podsumować będzie ciężko, bo to jest dużo historii różnych, które gdzieś tam w mojej głowie się mieszają. Bo mam duży bałagan, jeśli chodzi o to, żeby systematyzować wszystkie wydarzenia, co było kiedy po kolei. Ale ja myślę, że początek był ważny. Właśnie ten początek rodzinnego trio dużo mnie nauczył i myślę, że bez tego początku byłoby mi ciężko być w tym miejscu, w którym jestem dzisiaj, gdyby nie było tamtego początku. Myślę, że to było mega istotne, że się też zderzałam jako mała dziewczynka z niełatwą rzeczywistością na scenie. I dopiero potem jak urosłam i się wszystko jakoś tak rozwinęło, to zobaczyłam, że może też być czasami łatwiej, ale dzięki temu, że się doświadcza jakichś takich trudniejszych sytuacji też, czy na scenie, czy z ludźmi, to potem jak jest łatwiej, to się docenia ten moment, ale nie jest się wystraszonym, bo jakby już się doświadczyło dużo trudniejsze chwile. No tak, z doświadczeniem generalnie nabywamy trochę też dystansu do rzeczywistości, do sceny, do zawodu, do działalności. Rozumiem, że ty zaczynałaś w wieku, w którym większość dziewczyn w zasadzie zdobywa, nie wiem, doświadczenia pod tytułem przygotowanie do, nawet nie do matury, to co mówimy, 11-12 lat, ty jesteś po największych scenach, znaczy to już wtedy po dużych scenach. Wiem, że grałaś też z Głyk Peak Trio koncerty dla ponad 1000 osób, tak? Zdarzało się, to było przeżycie dla mnie. A jak porównujesz takie emocje sceniczne wtedy i dzisiaj, jest ta sama energia, adrenalina, czy coś w tej materii się zmienia? Myślę, że jest ten sam podobny stres, na pewno jest to podobna adrenalina, na pewno inna, bo jestem bardziej świadoma rzeczy. Bo chyba jak się jest dzieckiem, to się nie do końca w ten sam sposób analizuje wyjście na scenę jak teraz, ale chyba do końca życia to zostanie takie wyzwanie dla mnie przynajmniej. Nie, to jasne. W tej chwili, mamy pandemię, więc teraz się dziwne rzeczy dzieją, ale powiedzmy do wybuchu jeszcze pandemii, twoja kariera poszła bardzo, bardzo mocno w górę. Wtedy wydaje mi się, że byłaś chyba jedyną basistką, dziewczyną, a przynajmniej jedną z nielicznych. W tej chwili jest ich trochę więcej. Nie wiem, czy masz wrażenie, że
zainspirowałaś młodsze pokolenie? Bałabym się to powiedzieć, bo pamiętam, że też są basistki, które mnie inspirowały, więc ja na pewno nie jestem pierwszą, ale myślę, Nie, że na pewno nie pierwszą, ale to jedną z na pewno. bas nie był zbyt mocno sfeminizowany. Prawda, tak. prawda. Mam nadzieję, że jestem inspiracją. Ja chciałabym... Kiedyś miałam taki wywiad właśnie w takiej gazecie Inspiracje i tam był taki nagłówek, że co ja bym chciała w życiu robić, to bym chciała przekazywać innym radość. I to wiąże do tego, że nie powiedziałabym, że inspirowałam może ludzi do grania, ale gdzieś tam może to, w jaki sposób się dzielę muzyką, jest też radością dla mnie i może dla nich też, więc wtedy sobie myślą, fajnie, też może chcę sobie pograć na basie. No. To do tych inspiracji mówisz, jeszcze bym wrócił za chwilkę, ale chciałbym też jeszcze a propos rozwoju tej kariery, bo nie da się ukryć, że to jest ostatnie 2 płyty to już wydawnictwo, duże wydawnictwo Warner Music, tak? Największe sale koncertowe w Europie. Też zdarzały się wtedy jakieś koncerty, czy transmisje wideo, czy jakieś publikacje online o niebotycznych osiągach, szczególnie w tej materii. Ale to wszystko się działo w Europie, słuchaj, a w Polsce cię było jakoś mniej. Czy, nie wiem, uderzało cię to, że jakaś tutaj mała dysproporcja? To ciężki temat dla mnie zawsze. Musiałabym powiedzieć, że prawda. Myślę, że na razie się jeszcze to nie zmieniło bardzo. Jestem jeszcze na jakimś takim rozdrożu tego, że widzę, że jest coraz może więcej miejsc w Polsce, które gdzieś tam chcą mnie też zaprosić i mieć. Ale jakby początek mój tego, że ktoś się zainteresował, kim jestem, jest za granicą. O dziwo. Ale o dziwo i nie o dziwo chyba też tak, nie? Bo ludzie tak mówią, że to tak jest. Czyli trzeba tam najpierw wyjechać, tak? Trzeba zaistnieć, żeby cię w domu docenili. Trochę szkoda, że tak jest. No, jakoś wydaje mi się, że właśnie muszę bardzo ostrożnie mówić na ten temat, żeby się nikt nie czuł urażony, bo wydaje mi się, że... Ale nie, no wiesz, to jest fakt, stwierdzamy fakt, coś takiego jest, więc szukamy odpowiedzi, dlaczego tak się dzieje, więc nie ma tutaj, nikogo nie obrażamy, bo jesteś rozpoznawalna, popularna, twoje koncerty cieszą się przed pandemią cieszyły się dużą popularnością, koncerty online'owe, o których za chwilę porozmawiamy też, cieszą się ogromną popularnością. Ale też w dużej mierze są to odbiorcy spoza kraju, tak? Myślę, że jest dużo ludzi, słuchaczy w Polsce, którzy gdzieś tam chcą moje koncerty słyszeć. Oni też nie są organizatorami, więc jakby to, że oni chcą mnie widzieć, nie jest jednoznaczne z tym, że mogą to zorganizować. Więc jaka jest suma tego wszystkiego, że ja chyba też nie jestem takim człowiekiem, co ma wyrzuty do kogoś. Ja po prostu... Nie o to chodzi. No ja wiem, ja po prostu żyję i się cieszę, że... Ja się bardzo cieszę, że miałam w ogóle... miejscu, w którym jesteś. że miałam możliwość w ogóle się gdzieś też wydostać poza granice naszego kraju i być też tu, przyjeżdżać, bo jestem Polką i będę zawsze, ale możliwość grania gdzie indziej i mieć świadomość tego, że ludzie przyjdą na twój koncert, to jest ogromne wow. No, ja pamiętam pierwsze koncerty w Niemczech, jak się po prostu zdziwiłam, że ludzie przyszli. Mówię, skąd oni wiedzą, kto ja jestem? Siła internetu, tak? Siła internetu, dokładnie. No widzisz, a na Polskę jakoś to się różnie przekłada. Dobrze, ale już mówimy o internecie, teraz mamy czasy koncertów online, czasy grania online. Powiedz mi, jak na to się zapatrujesz, jak do tego się odnosisz? To jest zupełnie inna energia. Tu mówiłaś o tym, że ludzie przychodzą na koncerty, że chcą przychodzić, że cię znają. Widzisz ich reakcję, jest ten feedback, tak? Jest jakaś energia z widowni, a tutaj mamy kamery. Widziałem też jeden twój koncert, gdzie rozmawiałaś z ludźmi online, w sensie miałaś, nie pamiętam, czy to był telefon, czy jakieś urządzenie ciepłokrystaliczne i miałaś kontakt z ludźmi, ale co czujesz, czy to jest normalne, czy miałaś problemy z przyzwyczajeniem się do tego, czy jeszcze masz problemy, że to jest coś dziwnego, sztucznego, że to, czy... Tak, i myślę sobie, że jak ja mam z tym problem,
a jestem raczej z tej generacji takiej komórkowej, No tak. że siedzę i nie jest to dla mnie dziwne, co tam się dzieje, gdzie kliknąć, co przeczytać, co napisać. To co dopiero dla ludzi, którzy nie są mega jakoś tam w internecie zaangażowani, jest to dosyć trudne mieć te same emocje, które się osiąga, jak ludzie są z nami na sali. Po prostu chyba tego się nie da zastąpić. Ja cały czas gdzieś sobie tam myślę, może się da, może właśnie jak czytam te komentarze i widzę, że oni piszą super, fajnie grać, ale perkusista, ale solo, ja fajnie, pozdrawiamy Bydgoszcz, a Brazylia pozdrawia, Portugalia. Tu ja mówię, super, no fajnie, tylko że po prostu to są ludzie, którzy siedzą gdzieś tam w domu. Ja jestem tu na scenie, jakby tych emocji ja próbuję sztucznie cały czas gdzieś tam w sobie obudzić. I nie jest to łatwe, szczególnie, że my mamy różne dni w życiu, nie? Są takie dni, kiedy jesteś w stanie się bardziej energicznie tam sam podekscytować, że jest super, a są dni, że sobie myślisz, właśnie potrzebuję kogoś, żeby mnie popchnął i powiedział super, gramy, nie? No właśnie, jest potrzeba tej, nie da się jakby na dłuższą metę w ten sposób działać. Gdybyś miał, nie wiem, załóżmy, że musimy coś takiego robić jeszcze przez rok albo przez 2. Myślisz, że to nie będzie łatwe? Łatwe nie, ale jak będzie, to też lepiej jak jest niż jak nie ma w ogóle. No, okej, no tak. Ale łatwe, to się zgadzam w 100%. Nie jest to po prostu łatwe dla muzyków, myślę, wszystkich. No, nowe doświadczenie całkiem, w którym się trzeba się w tym odnaleźć, czy chcemy, czy nie. Tak mi się wydaje, trochę. No tak, rzeczywistość nas podstawiła pod murem i musimy się w niej jakoś odnajdywać, ale no, emocje, które w nas gdzieś buzują, no fajnie sobie o tym porozmawiać, żeby gdzieś jakiś obraz też psychologiczny czy emocjonalny nas w sumie wspólnie znaleźć. Każdego z osobna, ale tutaj to też kilka takich rozmów będziemy przeprowadzać z artystami, a nie tylko z artystami zresztą, znaczy nie tylko z muzykami w tym sensie, przepraszam. Chociaż z tym różnie bywa, bo paru muzyków, artystów też mówiło, że nie chce sobie mówić per artysta. Tak, to przy okazji właśnie, czy masz jakąś definicję, co to jest, kim jest artysta? Bo też kiedyś rozmawiałam z kimś o tym, że ludzie się tak nazywają czasami właśnie, że jestem artystą. Nie wiem, dla mnie jest trudne definiować jakoś tak jednoznacznie hasła, żebym tak była na bi przy czymś, że uważam, że to jest tak i koniec. I sama też nie wiem, czy bym powiedziała sobie, że jestem artystą. Teraz się zastanawiam, że się teraz boję tak powiedzieć. A ty nawet o sobie nie chcesz mówić, że jesteś jazzmenką, tak? Jesteś nie muzykiem. Nie chcę tak o sobie mówić, tak. Jestem muzykiem i tworzę swoją muzykę. Nie umiem jej też określić do końca. Wiem, że jest to w pewnym sensie improwizacja, w pewnym sensie nie jest to improwizacja. Taka przygoda muzyczna dla mnie. Okej, a gdzie teraz szukasz inspiracji? Gdybyś porównała siebie z początków kariery i z roku 2021? Czy 2020? Dużo wydarzyło. Nie, w twoim życiu artystycznym tak, ale kwestia samych tych inspiracji. Tak, to mówię, że przez to, że się dużo wydarzyło, też się dużo inspiracji zmieniło. Odkrywam jakoś dużo różnych muzyków, co teraz mogłabym powiedzieć artystów. Dużo muzyki odkrywam różnej i jakoś się też tak staram czasami bardziej szczegółowo słuchać i rozumieć może. Właśnie gram na koncercie moim utwór takiego basisty Wiktora Bailey, Low Blow i ostatnio właśnie mówię, nie znam tak całkiem jego twórczości, chcę przez to przejść, chcę posłuchać, co on wymyślił i byłam w szoku. Mówię, wow, naprawdę wartościowe utwory to są. I czasami potem żałuję, że mówię, czemu ja wcześniej nie wiedziałam jeszcze jak żył, żeby to docenić i się cieszyć, bo on nie tak dawno umarł. A co do inspiracji, to jestem w momencie, w którym potrzebuję inspiracji, bo chcę wydać następną płytę, więc jestem w takim szukaniu tu i tam i chodzeniu po dworze, czytaniu książek, zaczynam czytać. Czytanie jest ważne. O, to co czytasz tutaj? Chcę teraz przeczytać książkę Wiktora Utena. Właśnie mi przyszła do mojego mieszkania, więc jak wrócę, jest książka, teraz szukam nazwy i się zestresowałam. Nie, to spokojnie. Wiktor Uten wydał jedną chyba książkę.
A w tym ostatnim czasie, kiedy było no trochę więcej czasu dla nas wszystkich, też uciekałaś w literaturę, też znalazłaś coś, albo w ogóle nową pasję? To jest nowe dla mnie, czytanie jest nowe, dlatego mówię, że jest to dla mnie coś, co myślę, że jest ważne, ze względu na to, żeby poznawać myśli innych ludzi. Żeby nie być zamkniętym w naszych myślach, w tym, co ja tylko uważam na dany temat. I ja nigdy nie chciałam czytać lektur w szkole, byłam taki trochę obijaka. Ja miałam podobnie, ale przeczytałem je dopiero po zakończeniu, wcześniej były streszczenia. Więc ja jestem teraz na etapie szukania czegoś, co mnie zainteresuje i się też cieszę z książek, więc ta książka Wiktora Utena została mi polecona, więc będę czytać. Zaczynasz, tak? Jeszcze nie przeczytałaś? Jeszcze nie zaczęłam, właśnie mi przyszła, bo sobie zamówiłam. Okej, no to fajnie by było się potem mówić na jakieś refleksje po przeczytaniu. Mówiłaś, że szukasz inspiracji, bo chcesz wydać płyty, ale to jeżeli żyjemy w takich czasach, gdzie mamy koncerty online, ty jesteś perfekcjonistką też, jeżeli chodzi o realizację koncertu od strony dźwiękowej, a więc dajesz też odbiorcom dobry dźwięk, dobry koncert, dobry obraz, który jest w sieci i często w tej sieci zostanie. Jak się mówi, jak coś już raz w sieci się pojawi, to już tam zostaje. Więc pytanie, czy dzisiaj jest sens jeszcze wydawać płytę jako nośnik? Nie mówię o wchodzeniu, fizycznie. Tak, fizycznie. Nie mówię o wchodzeniu do studia, realizacji nowego materiału, bo mamy różne platformy streamingowe, płatne, niepłatne, nieważne. Jakąś muzykę tworzysz i jakąś muzykę możesz promować, docierać z nią do ludzi. Możesz ją sprzedawać, jeżeli to jest jeszcze możliwe właśnie, ale do pytania, czy jest sens wydawać, tłoczyć płytę, mam tutaj produkt pod tytułem płyta, czy dzisiaj to jeszcze ma sens, twoim zdaniem? Ma i nie ma. Teraz moje pierwsze myśli to są najświeższe, że to jest chyba trochę też jak z książkami, że fizycznie mieć książkę w rękach i ją czytać to jest coś innego niż mieć ją na iPadzie. Nie wiem, czy się ludzie ze mną zgadzają. I tak samo mam na przykład ze zdjęciami, że jak się ma zdjęcia w ręce, to jest to inne przeżycie niż jak tak przerzucamy je na komputerze. To się zgadzam, ale ty jesteś chyba jedyną osobą z młodszego pokolenia, która myśli w ten sposób. Mam nadzieję, że nie. Nie, po prostu myślę, że to jest fajne, mieć coś w rękach i owszem, zgadzam się z tym, że coraz mniej, ja też nie używam, nie kupuję płyt tak dużo, żeby gdzieś tam w domu wkładać do magnetofonu i słuchać, czy w aucie, zazwyczaj używam Spotify'a. No właśnie. Ale w tym kontekście pytam. Tak, ale chyba sam fakt tego, że jest to wydane, nawet nie w dużym nakładzie, z tego, co ja obserwuję teraz, winyle zaczynają być bardzo popularne. Właśnie. Co myślisz o takim kierunku, winylach? Bo tutaj CD to jest, masz w samochodzie, masz w domu, to się rzuci, to się włoży, to jest w zasadzie troszkę tak strasznie szybki. Bardzo szybki ten kontakt z muzyką, powiedzmy, a płyta winylowa to jest cały rytuał. To przeżycie. Tak, to jest przeżycie. Jest to wyjątkowe. Myślisz o tym, żeby też w tą stronę zmierzać? Ja mam wydane 2 winyle właśnie z mojej płyty Dream i z Feelings. Byłam gdzieś na etapie tego, żeby sobie kupić w ogóle urządzenie, na którym mogę sobie to odtwarzać? Aha, jeszcze nie masz. Nie. Czy już masz 2 winyle własne, ale jeszcze... Nie, jeden Dream słuchałam u kogoś, odtwarzaliśmy, ale Feelings chyba jeszcze nie słyszałam, ale mam winyle, które Okej, a jakie wrażenia z odsłuchu? Słyszysz różnicę? Wiesz, czujesz, że to jest nieco inny format, nieco inny dźwięk, nieco więcej tamtych częstotliwości życia, tak? Myślę, jest różnica? Tak. Jest, dla mnie jest. Znaczy bardzo istotne, czy dla ciebie, bo jesteś muzykiem, więc to słyszysz wyraźnie. Jest. I chyba jest to po prostu większe przeżycie, że nie jest to schowane gdzieś i gdzieś tam se leci, tylko że jest to właśnie jakieś jest to przedsięwzięcie, że się to całe musi wydarzyć, ktoś musi otworzyć, wziąć, położyć igłę i gra. Myślę, że to jest wyjątkowe. Ja sobie kupię takie urządzenie. No wypadało, skoro masz już płyty winylowe, to wiesz, no to jest jak najbardziej dobry kierunek. Gdzieś też usłyszałem, że kiedy pandemia się zaczynała, kiedy mamy więcej czasu, powiedziałaś, że też myślisz o
też własnym rozwoju muzycznym, ale w stronę nieco inną iść, czyli w stronę kompozycji, aranżacji, harmonii. A pytanie, coś w tej materii się rozwinęło? Czy się posunęłam do przodu? Tak, uczę się. Ostatnio odkrywam, że jest tyle materiału też w internecie pomocnego, takiego podstaw harmonii i potem i tych wszystkich rzeczy, których się uczą ludzie w szkole. Aczkolwiek wydaje mi się, że jest dobre mieć kogoś, kto nas prowadzi, jeżeli się czegoś uczymy. Nie myślę, że zawsze trzeba mieć cały czas non-stop kogoś, kto mówi, musisz to wiedzieć i tu, i to jest tak i tak, bo wydaje mi się, że samemu jest dobrze gdzieś tam też szperać i szukać i się cieszyć z tego. Wykminiłam to, wiem jak to jest. Ale ja jestem samoukiem trochę i gdzieś tam zawsze byłam nauczona tego, że sobie muszę sama poradzić. Gdzieś tam to wyszukać. Na inspirację taty? I jak tata. nie da się I tata, uniknąć? tak. Tata był zawsze od początku i do teraz. I bardzo dużo mnie nauczył. I gdzieś tam jak po prostu urosłam, to zaczynałam już sama szperać i szukać w internecie. Poszłaś własną ścieżką, chociaż... Ale jestem z nim dalej w tej No właśnie, ścieżce. bo mówiliśmy o Quick Pick Trio, ale cały czas gdzieś też był w twoim zespole na pewnym etapie. Cały czas współpracujesz też z Patrykiem, Tak. bratem, czyli to Quick Pick Trio gdzieś żyje, Jest. gdzieś podskórnie. Nigdy się nie skończyło. Mam Nie nadzieję, że skończyło. się nie skończy. Nie, tato jeździ ze mną jako menadżer teraz. I chyba zawsze będzie częścią tego, co robię, bo jest moim tatą i jest dużym wsparciem i też on pokierował. Kierował często, jak mam zdrowo myśleć też i jakie mieć zdrowe podejście do tego, żeby... Do tego biznesu, do tej branży. Dokładnie, żeby się No tak, też no kto jak nie nie on. zagubić gdzieś tam w myślach. Bo to trudna branża, już nie da się ukryć. Bardzo, bardzo... No trudno, nie rozwijamy tego tematu. Ale wspominałaś też w tej rozmowie a propos nowych jakichś ścieżek. Znaczy tak, jesteś basistką, jesteś w ogóle wierna 4 strunom, także tutaj Jestem. nie będziesz rozwijać w tej materii nic, ale padło hasło kontrabas, że słuchasz, coraz więcej się inspirujesz kontrabasem. Tak. No i pytanie, czy sama? Też tam mówiłaś, że chyba są jakieś... Ja próbowałam kiedyś na kontrabasie Ale grać. próbowałaś, czy jest coś jeszcze na rzeczy? Chcesz coś w tej materii? Na razie chyba zostanę przy tym, co mam. Ja po prostu chcę jakoś ćwiczyć i się rozwijać z moim basem. I jak już poczuję, że jest mi nudno i że już wszystko umiem, co chcę, Ale to się chyba nie co się nie zdarza. wydarzy, to gdzieś tam będę sięgać po kontrabas. Chyba po prostu nie jestem jeszcze w tym momencie, żebym bardzo czuła potrzebę tego, że muszę sięgnąć po kontrabas, bo wiem, że to jest całkiem inny styl grania i po prostu No trzeba tak, na pewno. poświęcić dużo czasu, żeby się nauczyć na nim grać. I jak sobie porównuję często kontrabasistów, którzy grają na basie, zazwyczaj wolę jak grają na kontrabasie, mimo tego, że umieją grać na basie. Po prostu chyba dzielę ludzi na kontrabasistów i basistów. No. Okej. To dla mnie trzecia kategoria musi być. Ale w swoim zestawie masz też fretlessa, tak? Grywasz. W domu mam. Ale wykorzystujesz go koncertowo? Na koncertach nie używam go. Na razie. Na razie. Wkrótce użyję. Aha, no to coś zdradzisz? Jakieś... Nie, myślę, że napiszę może jakieś utwory, w których użyję go jako kolor, bo wydaje mi się, że fajnie mieć zawsze jakieś świeże brzmienie. Też dla ludzi myślę, jest to coś innego zawsze. Znaczy, nie, to na pewno, ale mi chodzi też o to, co ty czujesz, ja czuję. czego ty szukasz, jakiego rozwiązania, jakiego brzmienia. Dlaczego akurat właśnie zawsze Fender Jazz Bass, a nie właśnie na przykład fretless, bo... Bo zawsze był Fender Jazz Bass i... To na pewno, tylko... I na fretlessie trzeba dużo ćwiczyć. Nie, ja po prostu chyba nie grałam nigdy na fretlessie od samego początku, jak myślę. Ja bardzo długo nie miałam w ogóle tego basu. Miałam tylko jeden bas i próbowałam na nim grać tak różnie, żeby mi wystarczało. Że mam jeden bas i mam zagrać balladę, to muszę tak zagrać, żeby to pasowało i
nie było innego basu, no. I jak trochę urosłam, to gdzieś tam miałam możliwość kupić sobie inny bas i kupiłam sobie Greco Gibson. I wtedy to też nie był fretless, tylko normalny bas. I go gdzieś tam stosowałam też do ballady i potem dopiero jakiś późniejszy czas kupiłam gdzieś fretlessa i nagrałam jakąś balladę też ale nigdy nie traktowałam tego jako pierwszy bas, więc na razie tak zostało. Jak podchodzisz do kompozycji? Siadasz z basem czy przy pianie? Z basem i przy pianie czasem, ale głównie z basem. Nawet z rymem wyszło. No, ostatnio się zastanawiałam nad tym, że dużo utworów tylko bas mi się przydał. Nawet jakieś akordy, które gdzieś tam szukałam sobie, to często też wynikały z tego po prostu, jaką linię basu gdzieś tam wymyśliłam. No, tyle. Cudownie. Jesteśmy cały czas w tych trudnych czasach i też wiele wydarzeń się nie odbyło. Znaczy inaczej, miałaś takie strzały, że jakieś były zwolnienia, że udało się wrócić, czy jakieś trasy, czy jakieś koncerty mogły się odbyć, czy jednak tylko online'owe rzeczy? Nie, bo jak się zatrzymało, to się na razie nie włączyło jeszcze. No bo do czego zmierzam tak naprawdę? Mówiliśmy o tych inspiracjach. Ty mówisz, że chcesz ludzi też inspirować, dawać im radość. No ale pytanie, skąd ty jako twórca, jako performerka, jako wykonawca przede wszystkim, który zapełniał naprawdę duże sceny w Europie, skąd ty teraz bierzesz tą radość, ten uśmiech? No bo kurczę, ciągle go masz. Chyba po prostu się chcę cieszyć tym, co jest. Nawet jak nie jest tak, jak było, to wydaje mi się, że chyba też... nie wiem, jestem chyba w takim, to się mówi... tak przełączone coś w mózgu, że ja chcę ludziom dawać tej radości. Jak ja jej nie mam, to wtedy jej nie mogę im dać. Więc jakby nie oczekuję często od ludzi, że oni mi coś będą dawać. No nie, ale masz ten utrudniony teraz jako performerka kontakt z publicznością, więc no właśnie możesz tylko online i to jest, jak mówiliśmy na początku, jest trudne, jest dziwne. Jest niezbyt, jest trudne, nie rozwijajmy, więc pytanie, co dalej? Gdzie tutaj szukasz, gdzie tutaj czerpiesz ten feedback, tą energię dla siebie jako performerka, która potrzebuje kontaktu z widownią, z publicznością, ze słuchaczami? Myślę, że śmiesznie, ale daje to też, jak ludzie gdzieś tam komentują to, co wrzucam, bo jednak wydaje mi się, że że to nie jest tak, że ja wrzucam coś do internetu i piszę do nich coś i się nikt nie odzywa, ale ludzie gdzieś tam reagują i chociaż jest to gdzieś tam wirtualny świat, że ja nawet nie wiem, czy ci ludzie naprawdę są, czy to jakiś komputer gdzieś tam coś napisał. Boty, tak? Roboty. Wierzę, że to są ludzie prawdziwi i często też odpisuję na wiadomości na Instagramie, gdzieś tam się staram mieć kontakt z ludźmi, jak mam czas na to, bo czasami to dużo zabiera mi też czasu dniowego, żeby odpisać ludziom, ale myślę, że gdzieś mnie to zachęca do tego, żeby się nie zatrzymać i czekać na czas, kiedy się już zobaczymy tak na sali, w której widzę ich twarze. I reakcje, i słyszysz ich brawa i oddech czujesz, tak. Dokładnie. No oby, słuchaj, to gdybyś spróbowała wyobrazić siebie za rok, powiedzmy, bo ta sytuacja pewnie jeszcze będzie trwać. Gdzie byś chciała się widzieć za rok? Za rok? To są zawsze trudne pytania. Ja powinnam mieć przygotowane odpowiedzi na to. Nie, pierwsze co ci przychodzi do głowy, wiesz, chcesz grać dla widowni, żywej widowni. Na pytanie, czy chcesz, nie wiem, więcej koncertów w Europie, więcej w Polsce, chcesz grywać w mniejszych salach, żeby poczuć właśnie tą kameralność, żeby poczuć obecność wszystkich tych 70 osób, czy tam 115? Jeżeli chodzi o temat, czy wolę grać w dużej sali, czy w małej, zazwyczaj wolę grać w pełnej małej sali. Dlatego, że wydaje mi się, że nawet w mojej głowie jestem świadoma tego, że ludziom też jest lepiej,
bo są w stanie mieć większy kontakt z nami. Jeżeli nie są gdzieś tam rozmieszczeni po całej dużej sali i każdy gdzieś tam jest w swoim kącie, to nie jest to takie bliskie. I jakoś chyba najbardziej daje mi radość, jak wiem, że oni dobrze słyszą faktycznie to, co się dzieje. Jeżeli wiem, że sala jest dobrze skonstruowana i mój brat może dobrze to nagłośnić, to się bezpiecznie czuję, że oni się też cieszą z tego, co się dzieje. A jak mam świadomość tego, że oni słyszą tylko łomot, jakieś buczenie mojego basu, to jest po prostu mi przykro, bo mówię, ja gram coś, ale oni też niewiele wiedzą, co chyba tam ci nie się zdarza. dzieje. Zdarzają się sale po prostu trudne, w których jest hałas. Nie, bo wiem, że przykładasz do tego bardzo dużą wagę. Tak, zawsze. ale to po prostu nie jest ode mnie zależne, tylko bo wtedy musiała bardzo wybierać, tak, tu gram, tu nie gram i jeszcze bym musiała jechać do tego miejsca i sprawdzić, czy faktycznie słychać bas, czy nie. Staramy się zawsze zrobić co w naszej mocy, żeby ludzie faktycznie mogli być szczęśliwi po koncercie. Jakoś dla mnie to jest naprawdę mega ważne, żeby oni się cieszyli, bo to też dla nich się wychodzi na scenę i gra najlepiej, jak się potrafi. Jasne. Czy za rok chciałabyś już mieć tą nową płytę, czy winyl, czy tak? Chciałabym, ale chciałabym być też szczęśliwa z tym, co tam będzie na tym Nie, no właśnie albumie. o tym mówię. Czy myślisz, że za rok to już będzie możliwe? Chyba by musiało być. Znaczy nie, dlaczego nic nie musi? No, kwestia, jak się będziesz z tym czuć. Myślę, że już jest czas, żeby... chciałabym po prostu też już jakieś świeższe utwory mieć możliwość grać. Także ja jestem na etapie teraz gdzieś tam tworzenia. Nie jest to namacalne, ale są pomysły, które gdzieś tam mam nadzieję, że będę kończyć powoli. A są ludzie, z którymi, artyści, twórcy, z którymi jeszcze nie miałaś okazji współpracować, a chciałabyś? Mnóstwo. Tak? Zaryzykujesz? Powiesz z kim? Bardzo dużo młodych też artystów, którzy gdzieś tam krążą w internecie i obserwuję na Instagramie, na przykład Jacob Collier, bardzo dobrze znany wszystkim, to są Corey Henry, Mateusz Asato, Louis Cole jest taki perkusista, Nate Smith, to legenda perkusji. Jest dużo muzyków, którzy gdzieś mnie tam inspirują tym, jak grają. I niekoniecznie mam taką chęć, bo ludzie zawsze myślą, z kim chcesz zagrać. Ja nie mam koniecznie chęci z nimi zagrać. Ja bardziej bym chciała mieć możliwość się zainspirować tym, jakie rady mogą powiedzieć, albo po prostu spędzić z nimi czas i poznać ich jako ludzi, bo wydaje mi się bardzo ciekawi jako osobowości. A jako muzyk lepiej poznajesz człowieka, znaczy drugiego muzyka na scenie grając razem, czy podczas po prostu rozmowy o muzyce, o kompozycji? Myślę, że i tak, i tak. Że muzyka jest też w pewnym sensie konwersacją, językiem. To na pewno. I są ludzie, z którymi gdzieś tam umiemy się zrozumieć, mówimy po temu samemu. Rozumiemy się, a są muzycy, którzy po prostu mówią w innym języku i potrzebują znaleźć tych, którzy mówią w ich języku. Więc wydaje mi się, że to się łączy i potem poza sceną w konwersacji też, że się gdzieś tam złapie i mówi, to jest to. Zdarzyło ci się, że to nie zagrało, że na scenie było fajnie, a poza sceną był inny język? Czy to zawsze jednak jest? Zdarzyło się, ale nie sporo razy. Myślę, że większość ludzi, z którymi miałam gdzieś tam okazję grać, byli przyjaznymi postaciami po prostu. No, trudno nie być w twojej obecności. Także... Słuchaj, czyli życzyć ci czego? Wydanej, znaczy płyty, z którą będziesz szczęśliwa, to po pierwsze. Trasy co najmniej z jedną z tych osób, którą wspomniałaś. No. I trasy nie online'owej, tylko kameralnych, pełnych scenach. To by było super. Świetnie, tego ci życzę. Dzięki serdecznie. Ja dziękuję bardzo. Kinga Głyk była naszym gościem. Dziękuję.